Dzisiaj witamy Was z nietypowego miejsca, ponieważ z autostrady A1, gdzie jedziemy najnowszym autem firmy BYD. Czeks, jak się nazywa? Jest to SEAL, czyli kolejna foka numer 5 DMI, czyli Hybryda. plug-in. Słuchajcie, kiedy Wy oglądacie odcinek, hybryda jest już dostępna w salonach i w sprzedaży. My jeszcze przedsprzedażowo właśnie nią jedziemy i wyjeżdżamy nią z Polski. Gdzie jedziemy? Jedziemy na Słowację dzisiaj wyjątkowo. Dzisiaj wyjątkowo będziemy też nagrywali Wam odcinek ze Słowacji, ponieważ BYD jest oficjalnym partnerem i sponsorem UEFA. Słuchajcie, samochód jest sedanem, jest hybrydą, jest w grupie C, Czyli małe sedany tak naprawdę. czyli tak zwane małe sedany, Podział czyli Corolla, konkurencja Corolli. No i ma imponujący na pewno bagażnik. Tak, 508 litrów standardowego bagażnika. Jest to całkiem spory kufer. Plus do tego fakt, że możemy złożyć tylną kanapę w proporcjach 70:30, co w sedanach, na przykład w Corolli, nie występuje. Więc ma pewne rzeczy, których brakuje nam, brakowało nam w innych markach. Tutaj akurat BYD postarało się rozwiązać takie wręcz niby błahe sprawy, które bardzo nas, bardzo je lubimy. O, w ten sposób to powiem. Co do samego jeszcze auta, bo to też Was będzie interesowało, jest to 1.5 benzyna plus... Bez turba. Bez turba, więc to jest turba. bardzo fajne. 4-cylindrówka, nie 3 cylindry, tylko 4-cylindrowy motor, który stworzyło BYD właśnie pod tą hybrydę. Dodatkowo jest oczywiście bateria typu Blade i łączna moc, czyli akumulatora plus silnika benzynowego, to jest 212 koni, 300 Nm. A jeśli chodzi o sam rozdział tej mocy, to z tego niedoładowanego 1.5 mamy 98 koni mechanicznych, a z silnika elektrycznego, z tego naszego układu, jest ich 145. Aktualnie, słuchajcie, pokonaliśmy około 250 km tym samochodem. Jedzie się bardzo przyjemnie. Moim zdaniem jest to auto po prostu typowo na co dzień. Mamy tutaj akurat w tym wypadku będziemy dla Was testowali najuboższą wersję tego samochodu, Tak, bo czyli to jest wersja wersja Comfort. Więc mamy najuboższą wersję, której szczerze Nic nie brakuje. nic nie brakuje. Różnice pomiędzy wersją wyższą, czyli design, to są czujniki parkowania, przód kamery 360, czyli kamera Tak. przednia, ponieważ tutaj tylna kamera została, przedniej nie mamy. Czujników też nie mamy przednich. Tak, to właśnie tylko powiedziałem, że czujniki przód też nie występują w wersji Comfort i tą właśnie wersją jedziemy. Moim zdaniem nawet ta wersja Comfort jest bardzo fajna. Mamy szyber, to nie jest panorama, a szyber, który jest uchylany. Mamy tutaj wszystkie systemy, 2 ekrany, czyli tak jak w Sealu, mamy ekran przed kierowcą, mamy ekran główny, on ma tam 12,8, ale ekrany są standardowe dla BYD już tak naprawdę. Różnią się tylko rozmiarem. Reszta funkcjonalności jest taka sama jak w każdym innym modelu. I aktualnie przy tych 250 km pokonanych jechaliśmy dynamicznie bardzo, jechaliśmy ekonomicznie i tak skumulowane mamy z 250, czyli tak powiedzmy sobie, tak, bo on co chwila przelicza, mamy aktualnie spalania 5,5 litra, więc to jest bardzo przyjemny wynik, gdzie aktualnie jedziemy sobie 123 km na godzinę i możemy z Wami bez problemu sobie porozmawiać. Dodatkowo auto będzie bardzo śmiesznie kolorystycznie występowało, ponieważ z tego co wiedzieliśmy ma 4 kolory. Tak, jest biały, jest czarny, jest szary i jest szary. Na odmianę. I dwa Tak, kolory a wnętrza. gdybyśmy zapomnieli Wam dodać, jaka jest różnica pomiędzy szarym a szarym, to jest szary jaśniejszy i szary ciemniejszy. Tak. Ogólnie widzieliśmy już na aucie, ten lakier jest bardzo przyjemny, naprawdę estetycznie wygląda i to będzie bardzo fajny lakier, ponieważ na nim nie będzie widać brudu. Tak, To jest taki, wiecie, typowo jak jeździcie w mieście, czasem właśnie taka jakaś traska i nie lubicie odwiedzać myjni. Tak, no dzisiaj mamy auto niestety białe w kolorze notesika. I już widzimy, jak bardzo okres letni działa na nasz przedni zderzak. Jest w ciapki. Czyli każdy owad zaliczony został i jest odznaczony na naszym zderzaku. Słuchajcie, co więcej Wam możemy w tym momencie powiedzieć o aucie. Oczywiście jak BYD, bardzo dobre wyciszenie,
fotele tutaj zmienione, zupełnie inny design tego fotela, bo tak jak Osobny widzicie zagłówek jest mamy nawet. osobne zagłówki, zagłówki dalej miękkie, przyjemnie, aktualnie 250 km pokonane i bez żadnego tutaj problemu, bez żadnej gimnastyki na fotelach. Przednie reflektory są LEDowe, tylna listwa jak zawsze też tutaj projekt BYD, też LEDowy, dużo rzeczy przejętych z Sila, ale bardzo to wszystko dobrze spasowane, znowu funkcjonalne. Lusterka, nad którymi na przykład lusterka boczne myśleliśmy, że będą małe. Widok z lusterek bardzo dobre usytuowanie tych lusterek, ponieważ nie ma tych martwych punktów, one są jakby ograniczone. Ja myślę, że w tym momencie my się zatrzymamy. Na pewno dalej będziemy Wam mówili, co możemy jeszcze o tym aucie powiedzieć, ale dajcie nam pojeździć trochę więcej. Tak, no bo przejedziemy łącznie ponad 1000 km, więc będziemy mieli już jakiś pogląd na ten samochód. Na razie po tych 250 mamy bardzo fajne wrażenia. Pozytywne. Myślę, że więcej powiemy dzisiaj po obiedzie już na ten temat, jak troszkę sobie go przemyślimy i przegadamy przy najbliższej przerwie. Także więcej opinii w dalszej części dnia i jutro także będziemy mieli co już mogli powiedzieć coś o tym samochodzie. Ja Wam to skrócę, on się naprodukował. Oglądajcie dalej. No i dojechaliśmy gdzie? Do Słowacji w tym momencie właśnie. Przekroczyliśmy granicę czesko-słowacką w naszej pięknej podróży z małą foką. Znaczy nie, w sumie nawet nie taką małą bym powiedział. No właśnie, ona nie jest taka mała, ale na pewno nas zaskoczyła. No i czym nas zaskoczyła? Spalaniem oczywiście, bo tutaj jednak nie zużywa paliwa, najprawdopodobniej powietrze, magia, czary i trochę dobrego humoru, bo Znaczy jest ja coś tobie powiem, niesamowitego. że ja stawiam na czary. Po prostu tu jest coś, Co nie pobiera paliwa w co ogóle, nie pobiera paliwa. Dlaczego Wam o tym mówimy? Bo jak przejechaliśmy z Piaseczna, gdzie wyjeżdżaliśmy, mieliśmy samochód naładowany i zatankowany. To było 100% baterii, 100% paliwa. I w tym momencie oczywiście akumulator trakcyjny mamy na 20% i on tylko nas podtrzymuje. Ale idzie mu to dobrze, nie? Dokładnie, więc korzystamy z tego silnika, który był 1.5 plus bateria w tym momencie. Na początku było troszkę odwrotnie. Tak. I teraz jak wygląda to spalanie? Biorąc pod uwagę autostrady, drogi boczne, góry, doły, od 4,0 do 4,9 z zakusami na poniżej 4 litry na 100 km spalania. Słuchajcie, gdybyśmy w tym momencie zatankowali auto, myślimy, że za około 100, to mamy znowu full. Więc plus ładowarka, powiedzmy sobie, no nie wiem, 20 zł, jakaś szybka, bo nie mamy żadnych kart pierdół, tak? 120 zł max. 120 zł, 450-70 km aktualnie przejechane. Dla mnie Bomba. Uważam, że tak ekonomicznego auta jeszcze nie widziałem. które, przypomnijmy, ma 212 koni i naprawdę jedzie żwawo. Tak, no 7,5 sekundy do setki w końcu, nie? Więc jeśli chodzi o auto typowo dla użytkownika, który nie szuka sportowych wrażeń, Jest genialnie. nie mamy tutaj się, słuchajcie, do czego troszkę doczepić. Możemy oczywiście zrobić tak zwane swoje widzimisię i co byśmy tutaj zrobili. Ale to nasze chciejki prywatne, zachcianki. To jest jak zwykle nasza prywata taka, czyli co byśmy więcej widzieli w tym aucie? Klimatyzowane, chłodzone, grzane fotele. Tak, i tutaj wrócimy, jak to we wcześniejszym odcinku, do tego, że moim zdaniem przydałyby się tak zwane wentylowane cojones. Niestety tutaj nie mamy tego. Oczywiście dlaczego? No segment auta, tak? Jest to Tutaj segment C, nikt tego nie da tak naprawdę, ale jest za to tyle innych rzeczy. co my tu mamy? No mamy dosłownie wszystko. Ciężko nam powiedzieć, czego prędzej nie mamy. To właśnie Wam wymieniliśmy takie chciejki. Tak, Ale- ale jest to wersja komfort, czyli wersja czyli podstawowa. to jest najbardziej podstawowa wersja, więc naprawdę jesteśmy zadowoleni. I tutaj też fajnie, bo czytając komentarze naszych widzów, cały czas było to, że mamy gdzieś tam te mocniejsze wersje, tak? Więc super, że BYD dało nam tak zwanego golasa. Jeśli to jest golas, To ja też chcę być to goły. mów mi Donald Trump. Dokładnie. Słuchajcie, jedziemy dalej, bo dzisiaj będziemy na meczu piłki nożnej, to jest UEFA, to jest Tak, coś młodziki. takiego. Tak, do 21 lat.
Dokładnie, więc jeszcze przed nami kawałek drogi. Myślę, że więcej będziemy mogli Wam powiedzieć. Aktualnie naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni z jazdy, z drogi, no i z przepięknych widoków pogoda i pogody. jest genialnie po prostu, idealnie. BYD chyba kupiło nam tę pogodę, żebyśmy mieli jeszcze lepsze wrażenie. Tak, ja dzisiaj. myślę, że oni po prostu jak tutaj, wiesz, szczyptą magii posypywali, to jeszcze po Troszeczkę. prostu BYD by uznało, a dobra, jeszcze pogodę im zamówimy, nie? Słuchajcie, jak na razie wsiadamy do auta, my jedziemy, będziemy dalej się dzielili z Wami po prostu naszymi odczuciami. Jak zwykle robimy to jak? Tanio, po naszemu, niekonkretnie i niedokładnie. I tak też zostanie. Nie spodziewajcie się, że będzie lepiej, bo nie. To jest 20% naszych możliwości i totalnie więcej od siebie nie damy. Zrobiliśmy trasę, Skończyliśmy tę przygodę. samochód się spisał. Dało radę, tak. Słuchajcie, 1079 km na jednym zbiorniku i na jednym ładowaniu. Jak masz ogarniętego kierowcę? Nie wykonaliśmy tego my, tylko nasi koledzy, którzy podjęli się tego wyzwania i naprawdę, panowie, Wielkie brawa. Gratulacje. Gratulujemy wytrwałości. co do samego auta, auto spisało się na tej trasie, nie mieliśmy z nim żadnych problemów, nic nas jakoś bardzo nie denerwowało. Mieliśmy tutaj, oczywiście, możemy mieć jakieś małe zastrzeżenia, czyli na przykład asystent pasa, Chłodzone fotele, grzane fotele. to jest nasze widzimisię. Tak, Dodatkowo takim drobnostki tak. psokotem, czyli plusą minusem, uznaliśmy, że jednostka napędowa, czyli silnik, który jest 1.5 bez turbo, Jest prosty dzięki temu, nie jest wysilony, czterogarowy. tak, ale go słychać z kolei. Ale przy dużych prędkościach właśnie był słyszalny, tylko w momencie, kiedy auto też nie jest naładowane, czyli utrzymuje 20%, bo do tej maksymalnie pojemności jakby on schodzi w momencie bycia hybrydą i próbuje sobie utrzymać tą pojemność. Fakt, że przy prędkościach 140, 150, 160 on jest wtedy słyszalny, ale czy to jest minus? No nie powiemy, bo mamy fajną, prostą konstrukcję, czyli silnik 1.5, który zapewnił nam to, że bez tego turbo, bez żadnego takiego, wiecie, jakby głupiego osprzętu, on jest po prostu dobry. Jest dobry, łatwy, prosty, Tak. nieskomplikowany. Bryła auta nam się podoba, tak jak mówiliśmy Wam, to jest auto duże, bo porównaliśmy go sobie w wolnym czasie i okazuje się, że on jest wielkości Lexusa GS-a Trzeciej MK3, generacji, tak, tak. czyli trzeciej generacji. Co jeszcze możemy Wam tutaj powiedzieć? Co mieliśmy z takich minusów, bo to będzie dla naszych widzów Tak najważniejsze. naprawdę to poza tym smart drive'em, który jest troszkę nachalny, poza brakiem grzanego, klimatyzowanego fotela, mieliśmy delikatny zgryz z oponami i z brakiem czujnika strefy martwej. Tak, nie mamy tutaj czujników po prostu martwego pola, ale jakby cena Wam to wybaczy. Uwierzcie, bo my ją znamy, powiemy Wam już na samej końcówce, dosłownie już po zakończeniu. Dodatkowo mówiłeś, że jeszcze mieliśmy zgryz, a właśnie, auto jest chińskie. No i zgadnijcie, jakie mamy na nim opony. Też są chińskie. I tutaj auto jest naprawdę dobre. Opona już jest delikatnie rzecz ujmując średnia, jest okrągła, spełnia swoje zadanie, ale no bez przesady można by założyć coś rozsądniejszego. Dokładnie, no tu mieliśmy problem, że faktycznie auto mogłoby być na troszkę lepszej oponie. Ona spełniła swoją funkcję bycia okrągłą i toczenia się. Tak, to wykonała świetnie. Okej, to ale wszystko. no, jak sprawdzaliśmy to auto, wiecie, my jako osoby, które pojechały w tą trasę, jakby na premierę taką, no to chcieliśmy sprawdzić wszystko. No Troszkę i tutaj, go pomęczyliśmy chwilę i ta opona jednak, no tak, nie jest szalona, nie tak jest jak wybitna. widzicie, no bryła auta, oczywiście też tutaj troszkę poświęcę ten materiał, ale tak jak widzicie, to jest BYD i to jest showroom w Piasecznie. Naprawdę polecamy Wam tutaj przyjechać, żebyście zobaczyli, jak ten showroom wygląda, bo robi wrażenie. Dodatkowo ja myślę, że tutaj po tej całej trasie, bo zobaczcie, wysiedliśmy, zrobiliśmy sobie w tym momencie na jeden strzał, no w granicach 520 km. Coś takiego, tak. Jesteśmy naprawdę, ja jestem wypoczęty jeżdżąc nim. Tak naprawdę 2 dni, 1000 kilometrów, widać ślady walki, Tak, jak widzicie, możecie zobaczyć, że tu są ślady walki. ale nie jesteśmy wyjęci jak psu z gardła. Nie, jesteśmy, absolutnie. jesteśmy wykończeni, jesteśmy zmęczeni, jesteśmy świezi, to bez przesady. Nie, ale nie.
Jesteśmy wypoczęci, tak, to jest dobre. I słuchajcie, co tak zrobimy oczywiście jakby do znudzenia, to jest ta nasza ocena szkolna, czyli checks. Ile możemy mu dać w skali od 1 do 6, jeśli tutaj patrzymy na to, że jest hybrydą, która ma rewelacyjną cenę. Biorąc pod uwagę wszystkie plusy, minusy, za i przeciwy i przeważając to przez naprawdę niewielką cenę tego samochodu, myślę, że 4,5 i to takim krakowskim targiem, bo ja bym z chęcią dał mu więcej, ale no są drobne te uchybienia, których można byłoby uniknąć. A widzicie, i tutaj właśnie troszkę musieliśmy porozmawiać, ponieważ ja chciałem mu dać bitą 4, Czeks Ja chciał mu dać piąteczkę mu dać. 5. I tu uznaliśmy, że 4,5 to będzie taka dobra ocena. Dlaczego? Dlatego, bo to jest ocena szkolna, której raczej większość z nas nie chciała już poprawiać. Tak, jest to bardzo taka wystarczająca wręcz do życia. Tak, liczba. i tak samo jest właśnie to, co powiedziałeś, jest rewelacyjne, bo to jest auto wystarczające Wam do życia. Ono będzie spełniało swoje funkcje. Rano odwieziecie dzieci do szkoły, pojedziecie nim do pracy, ale po pracy pojedziecie na naprawdę fajne, jakieś duże zakupy. Dodatkowo wsiądziecie i przejedziecie wygodnie, ale przyjdzie weekend i przykładowo uznacie, że jedziecie sobie w trasę tam 300 km, więc zapakujecie się całą po prostu rodziną, siedząc wygodnie Tak. i zrobicie tą trasę, gdzie auto ma tak niskie spalanie, że jeżdżąc normalnie, my trochę się śmiejemy z tego, że auto powinno mieć w środku co? Bankomat, wypłatomat, który nam przeleje pieniądze. Tak, bo jeśli byśmy tutaj, jak to by się śmiejemy, założyli instalację LPG, to naprawdę to auto zaczęłoby mi płacić. Więc to jest pomysł na biznes. Tak, może to jest pomysł na biznes. Otwieramy spółkę, żeby do BYD wkładać LPG. Halo, gazownik? Więc słuchajcie, jesteśmy bardzo zadowoleni z auta. Ta ocena 4,5 myślę, że tutaj jest taka akurat. Tak. I chyba z tą myślą, czyli tak zwane 4,5 to jest ocena, której nie chcieliśmy nigdy poprawiać, Tak. zostawimy Was i zaraz Wam zdradzamy cenę. Dziękujemy Wam bardzo i do zobaczenia w następnych odcinkach i czekajcie, bo zaraz wyświetlimy Wam ceny. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.